Była taka młodziutka i tak przerażona. Dziewczynka nie rozumiała, dlaczego tu jest i co się do niej mówi. Więc ta Niemka, kapo, wzięła pałkę i uderzyła ją w twarz. Wyładowała swoją złość na dziewczynie. Taka ładna dziewczynka, taka niewinna. Płakała, ale nic nie mogła zrobić. Przed zdjęciem dziewczynka wytarła łzy i krew z rozcięcia na wardze. Szczerze mówiąc, czułem się, jakbym sam dostał. Ale nie mogłem się wtrącać. Zabiliby mnie. Nigdy nie można było się odezwać. Relacjonował wiele dekad później autor obozowych fotografii Wilhelm Brasa. Zdjęcie 14-letniej Czesi, która została ostatecznie zamordowana przez Niemców, stało się globalnym symbolem cierpienia dzieci podczas II wojny światowej. Co jednak wiemy o polskiej dziewczynce? Kim była, skąd pochodziła i w jakich okolicznościach trafiła ona do piekła Auschwitz-Birkenau? Zapraszamy na kolejny, wyjątkowo niełatwy film. Mecenasem dzisiejszego odcinka jest pan Damian Stasik. Temat dzieciństwa w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady, czy w ogóle dzieciństwa podczas II wojny światowej, stanowi jedno z najbardziej przejmujących zagadnień w kontekście minionego konfliktu. Przedstawiciele tej najbardziej bezbronnej grupy padli ofiarą niespotykanego dotąd okrucieństwa, przemocy oraz indoktrynacji, zarówno ze strony III Rzeszy Niemieckiej, jak i również Związku Sowieckiego. Najgorszy los dotknął bez wątpienia te dzieci, które trafiły wprost do piekła II wojny światowej, czyli niemieckich obozów koncentracyjnych, w tym największej fabryki śmierci, zlokalizowanej w KL Auschwitz. Spośród około 1 300 000 więźniów tego obozu, blisko 232 000, czyli niemalże 1/5 ogółu, stanowiły dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia. Wspomniana liczba obejmowała aż 216 000 dzieci żydowskich, 11 000 dzieci romskich, ponad 1000 Białorusinów i Rosjan oraz co najmniej 3000 Polaków. Wśród tych ostatnich szczególną grupę stanowiły dzieci wysiedlone z terenów Zamojszczyzny, których liczbę szacuje się na około 200 osób. Mieszkańcy Zamojszczyzny pojawili się na terenie KL Auschwitz w wyniku jednej z najbardziej zbrodniczych operacji przeprowadzonych przez Niemców podczas II wojny światowej, która do historii przeszła pod nazwą Akcją Zamość. Sama akcja była jednym z filarów wielkiej operacji ekspansjonistycznej, którą Niemcy określili mianem Generalnego Planu Wschodniego. Jego rasistowski charakter zakładał przede wszystkim zdobycie tzw. Lebensraumu, czyli przestrzeni życiowej dla Niemców, co miało rzecz jasna odbyć się kosztem nieniemieckiej ludności na wybranym terenie. Charakter planu był dość mocno uzależniony od sytuacji panującej na froncie, co czyniło go niezwykle podatnym na rozmaite metamorfozy. Musimy przy okazji pamiętać o tym, że sama koncepcja przestrzeni życiowej dla Niemców wyprzedza okres II wojny światowej i prowadzi nas wprost do XIX wieku. Za popularyzację tej myśli odpowiedzialni byli niemieccy uczeni, tacy jak etnograf Friedrich Ratzel, który zresztą wymyślił pojęcie Lebensraumu, oraz geopolityk Karl Haushofer. W ich poglądach niezwykle ważną rolę pełniła koncepcja Drang nach Osten, czyli parcia na wschód, realizowanego przez Germanów od wczesnego średniowiecza. Szczególnie Karl Haushofer przyczynił się do uatrakcyjnienia szowinistycznej wizji wśród zwolenników narodowego socjalizmu. Warto bowiem zauważyć, że studentem Haushofera był nikt inny tylko Rudolf Hess, jeden z najwierniejszych akolitów Adolfa Hitlera. Hess za swoją wierność został w końcu mianowany zastępcą Führera, który już na kartach Mein Kampf deklarował, że tym samym my, narodowi socjaliści, świadomie rysujemy linię, dystansując się od kierunku polityki zagranicznej naszego okresu przedwojennego. Zaczynamy tam, gdzie skończono przed 6 wiekami i kierujemy nasz wzrok na kraj na wschodzie i przechodzimy do przyszłościowej polityki w kwestii ziemi. Postulaty uzyskania przestrzeni życiowej były dla Niemców niezwykle atrakcyjne, czego powodem była rzecz jasna sytuacja panująca po zakończeniu I wojny światowej. Na mocy traktatu wersalskiego Niemcy utraciły niemałą część dotychczasowych ziem, które przypadły Francji, Danii, Belgii, Polsce, Litwie i Czechosłowacji. Teza o narodzie bez przestrzeni, duszącego się w zbyt ciasnych, narzuconych przez wrogów granicach, znalazła istną rzeszę zwolenników. Niemieckie plany rewizjonistyczne od samego początku były bardzo ambitne i uderzały w ideologicznego wroga III Rzeszy Niemieckiej, czyli Związek Sowiecki.
Hitler i jego poplecznicy obiecywali zatem przestrzeń sięgającą Uralu, na której niemieccy kolonizatorzy będą mogli walczyć o potęgę aryjskiego imperium. Droga do tego prowadziła oczywiście przez konflikt zbrojny, który nie rozpoczął się jednak ani wojną na zachodzie, ani krucjatą przeciwko bolszewizmowi, lecz konfrontacją z Polską, która po przegranej wojnie obronnej i nastaniu niemieckiej okupacji stała się istnym polem doświadczalnym dla rasistowskiej polityki Niemiec. Pokonaną Polskę podzielono w zasadzie na 3 części. 51% przedwojennego państwa polskiego przypadło Związkowi Sowieckiemu, który na zabranych przez siebie ziemiach powołał iluzoryczne republiki zachodniej Białorusi i zachodniej Ukrainy. Pozostałe 49% zajęli Niemcy, którzy połowę zajętych terenów włączyli bezpośrednio do Rzeszy, a z pozostałej ćwierci dawnej Polski stworzyli tzw. generalne gubernatorstwo, które od samego początku miało pełnić funkcję rasowego śmietnika. Było to zauważalne już od pierwszych tygodni okupacji. Po pierwsze, Niemcy zaczęli tworzyć getta, w których kumulowano niepożądaną w żadnym wariancie poza pracą przymusową ludność żydowską. Po drugie, zaczęto przesiedlać z terenów Wielkopolski oraz Pomorza tysiące Polaków na teren generalnego gubernatorstwa. Szacuje się, że z samej Wielkopolski, przemianowanej przez Niemców na Warteland, czyli kraj Warty, do końca 1941 roku przesiedlono nawet 620 000 osób. W ich miejsce sprowadzono zarówno Niemców z zagranicy, jak i samej Rzeszy. W 1944 roku liczbę tych pierwszych szacowano na około 370 000 osób, a tych drugich na 353 000. Warto przy tym zauważyć, a nawet dobitnie podkreślić, że wysiedlenia polskiej ludności były ściśle skorelowane z fizyczną eksterminacją jednostek najbardziej niepożądanych, takich jak weterani powstań narodowych czy przedstawiciele inteligencji, którzy dla Niemców od samego początku stanowili wroga numer 1. Jeśli chodzi o Zamojszczyznę, to podobnie jak pozostałe tereny generalnego gubernatorstwa, ona również miała pełnić funkcję rasowego śmietnika. Plany uległy jednak zmianie, co było efektem sytuacji panującej na froncie, a mówiąc precyzyjnie, rozpoczęciu operacji Barbarossa. Dystrykt lubelski, jako leżący najbardziej na wschód, zaczął pełnić bardzo ważną funkcję dla walczącego Wehrmachtu. Z niemieckiego punktu widzenia absolutnie niepożądanym była sytuacja, w której pozostawiono by w tym miejscu nieżyczliwą sobie ludność, w dodatku tak chętnie współpracującą z polską partyzantką. Pierwszy cios w miejscową ludność spadł już pod koniec 1941 roku. Wtedy to, w dniach 6-25 listopada, z 8 położonych wokół Zamościa wsi, to jest Chuszczki Małej, Chuszczki Dużej, Podchuszczki, Dulnika, Wysokich, Białobrzeg i Bortatycz, wysiedlono blisko 1200 osób. Niemcy sprawdzili wtedy reakcję miejscowej ludności oraz własne możliwości w realizacji tego typu akcji. Następstwem tej pilotażowej akcji było spisanie ludności, sprawdzenie, ile dokładnie osób mieszka na wspomnianym terenie oraz przeprowadzenie rejestru budynków oraz mienia, co okazało się kluczowe w realizacji dalszych zbrodniczych kroków. Na najwyższych szczeblach władzy rozwijały się różne koncepcje dotyczące terenów Zamojszczyzny. Ostatecznie zwycięską okazała się koncepcja Heinricha Himmlera, który zaproponował połączenie zmasowanej akcji wysiedleńczej ze stworzeniem niemieckich enklaw osadniczych, które szumnie określono mianem bastionów Niemczyzny. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadły 12 listopada 1942 roku podczas konferencji, w której udział wzięli generalny gubernator Hans Frank oraz Reichsführer SS Heinrich Himmler. Do realizacji zbrodniczego planu, którego zakończenie przewidywano na połowę 1943 roku, wyznaczono wyższego dowódcę SS i policji w generalnym gubernatorstwie SS Obergruppenführera Wilhelma Kriegera oraz szefa SS i policji w dystrykcie lubelskim SS Brigadeführera Odilo Globocznika. Właściwe kierownictwo nad akcją należało jednak do SS Obersturmbannführera Hermana Krümeja, czyli reprezentanta Gestapo przy Głównym Urzędzie Bezpieczeństwa Rzeszy. Zanim przystąpiono do zbrodniczych działań, całej akcji należało nadać teoretyczne ramy. Polegały one na tym, że Niemcy podzielili polską ludność na 4 grupy, w zgodzie z kryterium rasowym oraz ewentualną przydatnością dla Rzeszy Niemieckiej. Do pierwszej i drugiej grupy zaliczano rodziny, które posiadały domieszkę niemieckiej krwi i teoretycznie nadawały się do dalszej germanizacji. Trzecią grupę stanowili mieszkańcy wieku od 14 do 60 lat, którzy nadawali się do pracy i mieli zostać skierowani na roboty do Rzeszy lub do pomocy niemieckim kolonizatorom. Ostatnią, 4. grupę stanowili Polacy, dla których nie przewidziano żadnej roli. Mieli oni zostać wywiezieni do obozów koncentracyjnych i tam zamordowani. W
W skład tej grupy, która stanowiła około 20% objętych wysiedleniem, weszła m.in. 14-letnia Czesia Kwoka. Akcję wysiedleńczą na Zamojszczyźnie rozpoczęto w nocy z 27 na 28 listopada 1942 roku. Początkowo objęto nią miejscowości na terenie powiatów chrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i biłgorajskiego. Schemat działań był za każdym razem bardzo podobny. W nocy lub nad ranem oddziały złożone z Niemców i Ukraińców otaczały wybraną wieś, podchodziły do domów, a następnie wyganiały z nich mieszkańców. Stawiający opór byli najczęściej mordowani na miejscu. Tym samym na oczach dzieci ginęli ich ojcowie, bracia i przyjaciele. Nierzadkie były również przypadki mordowania kobiet z dziećmi. Wszystkich, którzy przeżyli pierwszą fazę wysiedlenia, prowadzono następnie na najbliższy plac. Mógł być to plac szkolny lub kościelny. I tam dochodziło do pierwszej selekcji, po której zdezorientowanych i wystraszonych Polaków przewożono do obozu w Zamościu. W obozie Polacy przechodzili przez kolejną selekcję decydującą o ich życiu lub śmierci. Były to sytuacje traumatyczne, szczególnie dla najmłodszych. Jak wspominała Kazimiera Dołba, rozbieraliśmy się do pasa i pojedynczo podchodziliśmy do nich. Oni stali za stolikami, kładliśmy ręce na stolik, a wtedy patrzyli nam w oczy, za uszy i na ręce. Rodzicom dawali kartki i szliśmy do następnego baraku. Zaczęli oddzielać dzieci od rodziców. I wtedy zaczęło się piekło na ziemi. Dzieci trzymają matki za ręce, za spódnicę, wracają, matki płaczą, a Niemcy rozwścieczeni krzyczą: odprowadzić, bo jak ci dam 25 nachajów, to cię zaraz szlak trafi. Dzieci i tak wracały, a oni je popychali, odrzucali. Warunki panujące w tym miejscu były fatalne, co dodatkowo potęgowało sadystyczne usposobienie niemieckiej załogi. Szczególnie źle w pamięci Polaków zapisał się pierwszy komendant obozu, SS-Unterscharführer Artur Schutz, który własnoręcznie zamordował wiele osób, zarówno dorosłych, jak i dzieci. W zamojskim obozie znajdowało się 16 baraków, w każdym z nich gromadzono od 1000 do nawet 1500 Polaków. Jeśli chodzi o racje żywnościowe, to wysiedleni dostawali zaledwie 2-kilogramowy bochenek chleba na aż 18 osób. Warunki te w połączeniu z brakiem opieki lekarskiej i fatalnym stanem higienicznym powodowały liczne zgony, szczególnie wśród najmłodszych. Wraz z pojawieniem się w obozie przesiedleńców najpierw kierowano do tzw. baraku tymczasowego pod numerem 5, by następnie przenieść ich do baraku numer 2, gdzie byli rejestrowani. Stamtąd wysyłano ich do baraku numer 3, gdzie specjalna niemiecka komisja lekarska przeprowadzała selekcję. Na jej podstawie część wysiedleńców trafiła na roboty do Rzeszy. Inni zostali skierowani do pomocy w niemieckich domach, a część dzieci poddano germanizacji. Najbardziej dramatyczny los spotkał tych Polaków, których zakwalifikowano do ostatniej, najmniej wartościowej grupy, której przedstawicieli skierowano m.in. do KL Auschwitz. Pierwszy transport Polaków z Zamojszczyzny został wysłany do KL Auschwitz 10 grudnia 1942 roku. W zgodzie z zachowaną dokumentacją 12 grudnia do obozu dotarły 632 osoby, w których skład weszło 318 kobiet i dziewcząt oraz 314 mężczyzn i chłopców. To właśnie tym transportem do niemieckiej fabryki śmierci dotarła Czesia Kwoka wraz z matką Katarzyną. Wagony z mieszkańcami Zamojszczyzny zatrzymano na rampie w pobliżu Birkenau. Wysiedlonych Polaków brutalnie wyrzucono z wagonów, nikomu nie pozwolono zabrać bagaży, a ponadto rozdzielono od siebie rodziny. Najpierw do obozu doprowadzono mężczyzn, a dopiero później kobiety, które pierwszą noc spędziły w tzw. łaźni. Nad ranem rozpoczęto właściwą rejestrację więźniarek, kobietom kazano ustawić się w porządku alfabetycznym, a następnie przydzielono numery obozowe. W dalszej kolejności kobiety zaprowadzono do pomieszczenia, w którym musiały rozebrać się do naga, a dotychczasową odzież zapakować do papierowych worków, które następnie zabrano do depozytu. W zamian kobiety otrzymały obozowe pasiaki oraz przeznaczone do przyszycia kawałki płótna, na których widniał numer obozowy oraz tzw. winkiel, czyli czerwony trójkąt z wymalowaną czarną literą P. Po tej procedurze doszło do tzw. kwarantanny, którą kobiety spędziły w barakach numer 7, 13 oraz 21. Mimo tego, że instrukcje centrali przesiedleńczej w Łodzi nakazywały przywieźć do Auschwitz jedynie kobiety zdolne do pracy, wśród nich znalazły się osoby starsze, chore oraz nieletnie. Szacuje się, że do obozu dotarło co najmniej 19 dziewczynek poniżej 15 roku życia. Wśród nich znalazła się również 14-letnia Czesia Kwoka. Nie była ona jednak najmłodszą z wysiedlonych. Tą dziewczynką była zaledwie 6-letnia Helenka Rycyk, która do obozu trafiła wraz z matką Feliksą oraz 2 braćmi i ojcem. Helenka nie przeżyła Auschwitz, zmarła 9 lub 10 grudnia. Z całej rodziny Rycyków przeżyła jedynie matka.
Tym samym jeszcze podczas tzw. kwarantanny wśród więźniarek przeprowadzono selekcję. Kobiety starsze i chore umieszczono w baraku numer 25, który nie bez powodu nazywano blokiem śmierci. Gdy liczba osadzonych była wystarczająco duża, formowano z nich transporty do komór gazowych. Warunki panujące w tym miejscu były skandaliczne, a kobiety nie miały nawet dostępu do wody. Za niepotrzebne w obozie uznano kobiety w ciąży oraz w połogu, które wraz z noworodkami były mordowane poprzez wykonanie zastrzyku z fenolu w serce przez sanitariusza SS Unterscharführera Hansa Nierzwickiego. Szanse na przeżycie miały jedynie te kobiety, których ciąża nie była aż nadto widoczna, a poród odbył się dopiero w drugiej połowie 1943 roku, to jest w okresie, w którym władze obozowe pozostawiły w mocy nakaz zabijania jedynie dzieci żydowskich. Po zakończeniu kwarantanny przystąpiono do sfotografowania więźniarek. W tym celu doprowadzono je na teren obozu macierzystego do baraku numer 26, gdzie znajdowała się pracownia tzw. służby rozpoznawczej. To właśnie wtedy fotograf Wilhelm Brasse, który wespół z innym więźniem Bronisławem Jureczkiem przyczynił się do uratowania 38 916 zdjęć, wykonał 3 fotografie Czesi Kwoce. Tak dokładnie, zapamiętując jej dziecięcą, wystraszoną twarz. O samej Czesi, jednej z blisko 30 000 dziecięcych ofiar zbrodniczej akcją Zamość, wiemy tak naprawdę bardzo niewiele. Urodziła się w Wólce Złojeckiej. Chodziła do oddalonej o 4 km od rodzinnej miejscowości Szkoły Powszechnej w Złojcu, która dzisiaj, na pamiątkę tamtych dramatycznych wydarzeń, nosi imię dzieci Zamojszczyzny. Czesia, jak już wcześniej wspomniałem, trafiła do Auschwitz pierwszym transportem z 13 grudnia. Znalazła się tam razem ze swoją mamą, czyli urodzoną w 1896 roku Katarzyną Kwoką. Polki otrzymały sąsiednie numery. Pani Katarzynie Niemcy przydzielili numer 26946, a Czesi kolejny. Kolorowe zdjęcie Czesi, które mogą Państwo zobaczyć na ekranie, zostało wykonane w ramach projektu Faces of Auschwitz. Autorką koloryzacji, która oprócz Czesi i jej mamy nadała barwy również innym zdjęciom obozowym, jest Brazylijka Marina Amaral. Z tego miejsca serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z tym niezwykle ważnym projektem, który odnajdziecie pod adresem facesofauschwitz.com. Matka Czesi została zamordowana już 18 lutego 1943 roku, a jej córka Czesia niespełna miesiąc później, 12 marca. Podobnie jak inne dzieci, została ona zamordowana poprzez zastrzyk fenolu w serce. Ta forma mordowania zamojskich dzieci odnajduje swoje potwierdzenie w kilku relacjach złożonych przez dawnych więźniów. Oddajmy w tym miejscu głos jednemu z nich, Wacławowi Pierzakowi, jednemu z pierwszych więźniów Auschwitz, który był zatrudniony w obozowej stolarni. W zimie 1942 roku pracowałem na strychu bloku 28, gdzie miałem warsztat stolarski, a w bloku tym mieścił się szpital dla więźniów. Około południa, gdy wychodziłem z tego bloku, zauważyłem długi szereg chłopców w wieku od 16 do 12 lat, wyczekujących w kolejce. Chłopcy ci bez żadnego okrycia, nadzy, w samych tylko bucikach stali na chodniku okalającym budynek blokowy. Na schodkach prowadzących do bloku, na korytarzu parteru i na schodach prowadzących do piwnicy. Jak się później okazało, 70 tych chłopców uśmiercono w tej piwnicy po kolei zastrzykami. Za wykonywanie zastrzyków był odpowiedzialny m.in. SS Unterscharführer Herbert Scherpe, który w pewnym momencie poprosił o zwolnienie go z tej nieludzkiej funkcji. Po wojnie zamieszkał w Mannheim. Do odpowiedzialności pociągnięto go dopiero w 1961 roku podczas tzw. drugiego procesu oświęcimskiego. Scherpe został wtedy skazany na 4,5 roku pozbawienia wolności. Zmarł 23 grudnia 1997 roku w Mannheim. Poza grupą Polaków przywiezionych 12 grudnia do Auschwitz skierowano jeszcze 2 inne transporty, które dotarły do obozu 16 grudnia i 3 lutego 1943 roku. W drugim transporcie znalazło się 86 osób z Udrycz, Łabuni, Łabuniek, Żydanowa i Lipska. Wysiedlonych spotkała w zasadzie identyczna procedura, co Polaków z poprzedniego transportu. Ostatnia wywózka do Auschwitz objęła swoim zasięgiem 1000 osób, w których skład wchodziło 583 Polaków i 417 Żydów. Tych ostatnich zamordowano od razu po przybyciu do obozu. Pozostali Polacy również zostali w większości pozbawieni życia na jego terenie. Ogółem do Auschwitz w 3 transportach przywieziono 1301 osób. Obóz przeżyli nieliczni. Spośród dzieci było to zaledwie kilku chłopców i 44 dziewczynki.
Koniec marca 1943 roku przyniósł wyciszenie pierwszego etapu akcją Zamość. Było to spowodowane zarówno z problemami organizacyjnymi Niemców, jak i również, czy może przede wszystkim, ze zdecydowaną odpowiedzią polskiej partyzantki, która błyskawicznie wprost wzięła w opiekę wysiedlanych rodaków. Szacuje się, że od 28 listopada do 5 stycznia 1943 roku polskie podziemie przeprowadziło 33 akcje zbrojne przeciwko Niemcom. W walkach brali udział nie tylko żołnierze Armii Krajowej, ale również batalionów chłopskich, które zapisały się złotą kartą w walce z okupantami. Skala zjawiska była tak duża, że sami Niemcy mówili o powstaniu zamojskim. Niemcy wpadli na pomysł, aby na terenie 63 wsi z powiatu hrubieszowskiego, z których wcześniej wysiedlono Polaków, osiedlić Ukraińców i tym samym stworzyć sobie przyjazny pas ludności i wykorzystać antagonizmy dzielące Polaków i Ukraińców. Od 15 stycznia do marca 1943 roku udało się przesiedlić około 7 000 Ukraińców, jednakże aktywność polskiego podziemia nie ustawała, a efekty pierwszego etapu akcji Zamość nie były zadowalające dla Niemców. Wysiedlić udało się jedynie 41 000 osób ze 116 wsi, co stanowiło zaledwie 30% ze 140 000 Polaków, których planowano objąć zbrodniczą operacją. Na kilka miesięcy wysiedlenia ustały, co nie oznaczało jednak końca gehenny mieszkańców Zamojszczyzny. Wraz z nastaniem czerwca 1943 roku Niemcy przystąpili do realizacji akcji o kryptonimie Werwolf, czyli Wilkołak, której przeprowadzenie powierzono Odilo Globocznikowi. Akcja miała mieć charakter odwetowy. 3 czerwca Globocznik wydał rozkaz dotyczący zwalczania band, jak Niemcy określali polskie oddziały partyzanckie. W rzeczywistości Werwolf był kolejną operacją wysiedleńczą połączoną z egzekucjami ludności. Symbolem zbrodniczego rozkazu była uprzedzająca jego wydanie pacyfikacja wsi Sochy, przeprowadzona 1 czerwca 1943 roku. Niemcy otoczyli miejscowość, w której zamordowali 183 osoby, a następnie zbombardowali teren. Podobny los spotkał mieszkańców miejscowości Osuchy, w której Niemcy zamordowali 59 Polaków. Akcja Werwolf zakończyła się w połowie lipca, obejmując swoim zasięgiem 171 wsi, w których mieszkało 60 000 osób. Schwytać udało się jednak Niemcom zaledwie połowę z nich. Wysiedleńców nie kierowano już do Auschwitz, lecz na Majdanek, do którego trafiło aż 16 000 osób. Niewykluczone jednak, że ich liczba była większa. Akcja Zamość, choć zakrojona na bardzo szeroką skalę, okazała się klęską Heinricha Himmlera i jego popleczników. Nie zmienia to jednak faktu, że cierpienie osób objętych tą zbrodniczą i rasistowską operacją było jak najbardziej realne i zasługuje na wieczną pamięć. Począwszy od listopada 1941 roku, a skończywszy na sierpniu 1943 roku, Zamojszczyzny wysiedlono około 110 000 osób, zamieszkujących 297 wsi. Wśród tych ofiar znajdowało się około 30 000 dzieci, spośród których blisko 5 000 przeznaczono do zgermanizowania, a część przeznaczono do anihilacji. Akcją Zamość było wydarzeniem bez precedensu i w zasadzie jedynym, do czego można byłoby tę akcję przyrównać, było ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej i mordowanie europejskich Żydów. Musimy bowiem pamiętać, że akcją Zamość, czy ogólnie generalny plan wschodni, nie polegał tylko na przesiedleniu ludności, ale również fizycznej eksterminacji elementów niepożądanych. A tymi elementami niepożądanymi były tysiące mężczyzn, kobiet i co najbardziej wstrząsające, również dzieci. Wśród tych wszystkich wysiedlonych i nieludzko potraktowanych ludzi znalazła się 14-letnia Czesia Kwoka. Dziewczynka, która stała się symbolem wszystkich nieletnich ofiar II wojny światowej. Pamiętajmy jednak, że za tym niezwykłym symbolem, za tym wstrząsającym zdjęciem, którego potęga przekazu jest wprost niewypowiedziana, kryje się dramat małej dziewczynki. Głodnej, pobitej i wystraszonej. Dziewczynki, która podobnie jak setki tysięcy innych dzieci znalazła się w prawdziwym piekle na ziemi, które zgotowali jej dorośli. Niech pamięć o Czesi Kwoce nigdy nie zginie i po wsze czasy będzie dowodem na to, do jak potwornych zbrodni zdolny jest człowiek. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku pragniemy serdecznie pozdrowić panie Urszulę Babiuch, Kamilę Lenarcik oraz Ewę Ogrodnik.
a ponadto panów Damiana Stasika, Damiana Dziedzica, Kubę Szafrańskiego, Tomasza Sadurskiego, Piotra Borkiewicza, Krystiana Dziarka, Radosława Kuśmierza, Huberta Kędziorka, Miłosza Machaja, Dariusza Stelmaczonka, Adriana Flora, Piotra Kośmidera, Huberta Walasa, Kamila Kubowa, Pawła Łabno, Rudolfa Miczkę oraz Michaela Fendricha. Pozdrawiamy również patronów Schnewitchen, Ezio Auditore da Firenze i Pawła Pawełkowicza. Ty również możesz mieć wpływ na tworzone przez nas materiały. Dołącz do nas już dziś na platformie Patronite. Zachęcamy do obserwowania naszych pozostałych mediów społecznościowych, na których znajdziecie wiele dodatkowych treści, ciekawostek, zapowiedzi odcinków i materiałów zza kulis.